Witaj na kanale Horyzont Możliwości. Dziś poznasz coś, co może zmienić Twoje poranki, a w konsekwencji dnie, a potem może całe życie. Wyobraź sobie, że wystarczy 7 zdań wypowiedzianych każdego ranka, by wzmocnić swój umysł, zbudować pewność siebie i wejść w dzień z nastawieniem zwycięzcy. W tym wyjątkowym przemówieniu Tony Robbins podzielił się porannym rytuałem ludzi sukcesu. Zostań do końca, wypowiedz te zdania razem z nim i zobacz, jak inaczej może wyglądać Twój dzień. Każdego ranka, zanim wkroczysz w świat, znajdź chwilę tylko dla siebie. Zanim pojawi się hałas i rozproszenia, nastaw swój umysł na właściwy tor. Wymów na głos te 7 zdań. Poczuj je. Uwierz w nie. Pozwól im ukształtować Twój dzień. Bo sposób, w jaki zaczynasz poranek, determinuje to, jak przeżywasz swoje życie. Zanim przejdziemy do tych 7 zdań, pozwól, że Cię zapytam, co robisz jako pierwsze, gdy się budzisz? Sięgasz po telefon? Wzdychasz z niechęcią, że trzeba wstać z łóżka? A może witasz dzień z celem i determinacją? Poranki wyznaczają kierunek na resztę dnia. Te pierwsze chwile po przebudzeniu kształtują wszystko, co następuje później. Dlatego właśnie te 7 zdań ma tak ogromne znaczenie. To nie są tylko słowa, to nasiona, które sadzisz w żyznej glebie swojego umysłu każdego poranka. Te nasiona rosną w ciągu dnia i ostatecznie przynoszą owoce, sukces, szczęście i spełnienie. A teraz porozmawiajmy o pierwszym zdaniu, które powinieneś mówić do siebie każdego ranka. Dziś wybieram szczęście. Zwróć uwagę na kluczowe słowo wybieram. Szczęście nie jest czymś, co po prostu się przydarza. To decyzja, którą podejmujesz. To świadomy wybór dokonywany z chwili na chwilę, dzień po dniu. Wybierając szczęście od samego rana, przygotowujesz się na dzień wypełniony pozytywną energią i radością. Ale oto prawda, wybór szczęścia nie oznacza, że wszystko pójdzie po Twojej myśli. Nadal napotkasz wyzwania, przeszkody i rozczarowania. Jednak wybierając szczęście, decydujesz się stawić czoła trudnościom z pozytywnym nastawieniem. Decydujesz się dostrzegać szanse ukryte w przeszkodach. Pomyśl o tym. Czy zauważyłeś kiedyś, że niektórzy ludzie zdają się iść przez życie z lekkością, uśmiechając się nawet w obliczu przeciwności, podczas gdy inni nieustannie się zmagają i narzekają? Różnica nie tkwi w ich okolicznościach, lecz w nastawieniu i wyborach, które podejmują każdego ranka. Być może niektórzy z Was pomyślą teraz, nie rozumiesz, moje życie jest teraz naprawdę trudne. Nie mogę tak po prostu wybrać szczęścia. A ja na to odpowiadam, możesz. I właśnie wtedy, gdy życie jest najtrudniejsze, ten wybór ma największe znaczenie. Szczęście to nie brak problemów, ale umiejętność radzenia sobie z nimi. To siła, by powiedzieć, tak, to jest trudne, ale stawię temu czoła z pozytywnym nastawieniem. A ta siła zaczyna się od decyzji. Decyzji, którą podejmujesz każdego ranka, gdy mówisz, dziś wybieram szczęście. A teraz przejdźmy do drugiego zdania. Jestem wdzięczny za wszystko, co mam. Wdzięczność, moi drodzy, to antidotum na niezadowolenie. To klucz, który otwiera drzwi do prawdziwego zadowolenia i radości. Gdy zaczynasz dzień od wyrażenia wdzięczności, przesuwasz swoją uwagę z tego, czego Ci brakuje, na to, co już masz. I niezależnie od tego, w jakim miejscu życia jesteś, bez względu na to, ile posiadasz lub czego Ci brakuje, zawsze jest coś, za co możesz być wdzięczny. Może to dach nad głową, jedzenie w lodówce albo po prostu powietrze w płucach. Może to ludzie, którzy Cię kochają, szanse, które są przed Tobą, albo lekcje, których nauczyłeś się z przeszłości. Niezależnie od tego, czym to jest, kiedy to zauważasz i naprawdę czujesz wdzięczność, wytwarzasz potężną, pozytywną energię, która popycha Cię do przodu. Trenujesz swój umysł, by dostrzegał dobro w każdej sytuacji, by rozpoznawał światełko nadziei w każdym wyzwaniu. Ale jest coś ważnego, co musisz wiedzieć o wdzięczności, to nie tylko uczucie, które sprawia, że czujesz się dobrze. To narzędzie, które przyciąga więcej dobra do Twojego życia. Na czym się skupiasz, to rośnie. Gdy skupiasz się na tym, za co jesteś wdzięczny, zaczynasz zauważać jeszcze więcej powodów do wdzięczności. To jak dostrojenie radia do konkretnej częstotliwości, kiedy nastroisz się na wdzięczność, zaczniesz odbierać coraz więcej sygnałów obfitości i błogosławieństw wokół siebie. Może teraz myślisz, ale co jeśli nie czuję wdzięczności? Co jeśli przechodzę przez trudny czas i nie potrafię niczego docenić? I właśnie wtedy wdzięczność ma największe znaczenie. Zacznij od małych rzeczy, bądź wdzięczny za podstawy, za to, że dziś się obudziłeś,
za to, że masz możliwość podejmowania decyzji, za szansę, by zmienić swoje życie. Bądź wdzięczny za możliwość rozwoju, nauki i stawania się lepszym. Bo kiedy doceniasz to, co masz, otwierasz się na przyjęcie jeszcze więcej. Trzecie zdanie, które powinieneś mówić sobie każdego ranka, brzmi: jestem zdolny do osiągania wielkich rzeczy. Tu chodzi o wiarę w siebie i swoje możliwości. Chodzi o to, byś dostrzegł ogromny potencjał, który w tobie drzemie. Sukces zawsze zaczyna się w umyśle. Zanim dokonasz czegoś wielkiego w świecie, musisz najpierw zobaczyć to w swoich myślach. Musisz postrzegać siebie jako osobę zdolną, wartościową i przeznaczoną do czegoś więcej. A ta wizja zaczyna się od słów, które mówisz do siebie każdego ranka. Gdy afirmujesz, że jesteś zdolny do osiągania wielkich rzeczy, ustawiasz sobie wysoką poprzeczkę. Wyzbywasz się przeciętności, wychodzisz poza swoją strefę komfortu i dążysz do doskonałości we wszystkim, co robisz. Dajesz sobie przyzwolenie, aby marzyć odważnie i pracować wytrwale, by te marzenia stały się rzeczywistością. Ale jest pewien haczyk. Samo wypowiadanie tych słów nie wystarczy. Musisz w nie uwierzyć. Musisz je poczuć głęboko. Pozwól im wniknąć do twojej podświadomości i stać się częścią twojej tożsamości. Bo kiedy naprawdę wierzysz w swój potencjał, gdy twoja wiara w siebie jest niezachwiana, zauważysz, że wszechświat zaczyna współdziałać, by pomóc ci osiągnąć twoje cele. Wiem, że niektórzy mogą teraz pomyśleć, ale co jeśli już kiedyś poniosłem porażkę? Co jeśli próbowałem i mi się nie udało? Na to odpowiadam, porażka nie jest przeciwieństwem sukcesu. Ona jest jego częścią. Każda porażka to lekcja. Każde potknięcie to okazja, by stać się silniejszym, zdobyć mądrość i zbliżyć się do swojego celu. Pomyśl o największych ludziach sukcesu w historii. Każdy z nich mierzył się z przeszkodami i porażkami. Tym, co ich wyróżniało, była wiara w siebie i niezachwiana pewność własnych możliwości. Nie pozwolili, by porażki ich zdefiniowały. Pozwolili, by ich udoskonaliły. I właśnie to ty też musisz zrobić. Wykorzystaj przeszłe porażki jako kamienie milowe prowadzące do przyszłego sukcesu. Czwarte zdanie, które powinieneś mówić do siebie każdego ranka brzmi: wybieram skupienie się na tym, co mogę kontrolować. Tu chodzi o osobistą odpowiedzialność, zrozumienie, że choć nie masz wpływu na wszystko, co ci się przytrafia, zawsze masz kontrolę nad tym, jak na to reagujesz. Życie jest pełne niepewności. Zawsze będą czynniki poza twoją kontrolą, gospodarka, działania innych ludzi, pogoda. Ale oto sekret. Ludzie sukcesu nie marnują energii na zamartwianie się tymi rzeczami. Zamiast tego kierują całą swoją uwagę i wysiłek na to, na co mają wpływ. Kiedy zaczynasz dzień od świadomego wyboru skupienia się na tym, co możesz kontrolować, dajesz sobie siłę. Przejmujesz stery nad swoim życiem. Nadajesz ton mówiąc: bez względu na to, co się dziś wydarzy, skupię się na moich działaniach, moim nastawieniu i mojej reakcji. Ta zmiana w sposobie myślenia jest niesamowicie wyzwalająca. Uwalnia cię od frustracji związanej z próbą zmieniania rzeczy, na które nie masz wpływu, i pozwala ci kierować energię ku działaniom, które naprawdę mogą coś zmienić. Ale jest jedno ale, ten wybór nie zawsze jest łatwy. Kuszące jest, by obwiniać innych, szukać wymówek i skupiać się na przeszkodach. Jednak gdy to robisz, oddajesz swoją moc. Pozwalasz, by zewnętrzne okoliczności decydowały o twoim życiu. Zamiast tego wybierz postawę proaktywną. Skup się na tym, na co masz wpływ. Zadaj sobie pytania: co mogę dziś zrobić, by zbliżyć się do swoich celów? Jak mogę się rozwinąć? Jak mogę wnieść wartość w życie innych? To są pytania, które prowadzą do wzrostu, postępu i sukcesu. Pamiętaj, jedyną osobą, którą naprawdę możesz zmienić, jesteś ty sam. Ale gdy zmieniasz siebie, swoje myśli, działania i nawyki, zmieniasz swój świat. Stajesz się siłą natury zdolną do pokonania każdej przeszkody i osiągnięcia każdego celu. Piąte zdanie, które powinieneś mówić sobie każdego ranka, brzmi: przyjmuję wyzwania jako szansę na rozwój. To wszystko sprowadza się do perspektywy, do wyboru, by widzieć świat nie tylko takim, jakim jest, ale także takim, jakim może być. Chodzi o to, by dostrzegać, że każda trudność, każde niepowodzenie i każdy problem to tak naprawdę szansa, by stać się silniejszym, mądrzejszym i lepszym człowiekiem. Życie nie zawsze jest spokojnym rejsem. Będą burze, wzburzone wody i chwile, gdy poczujesz się miotany przez siły, na które nie masz wpływu. Ale to właśnie w tych momentach masz największą szansę na rozwój. Pomyśl o tym. Kiedy rozwijasz się najbardziej? Czy wtedy, gdy wszystko jest łatwe, a życie wygodne? Nie.
Rozwijasz się wtedy, gdy jesteś poddany wyzwaniom, gdy jesteś wypychany ze swojej strefy komfortu, gdy jesteś zmuszony się przystosować i pokonać trudności. Dlatego, kiedy zaczynasz dzień od przyjęcia wyzwań jako szans, zmieniasz swoje nastawienie. Przestajesz postrzegać problemy jako przeszkody, a zaczynasz widzieć w nich stopnie, po których wspinasz się wyżej. Nie pytasz już, dlaczego to mnie spotyka, tylko czego mogę się z tego nauczyć, jak mogę to wykorzystać, by się rozwinąć? Ta zmiana perspektywy zmienia wszystko. Zamienia porażki w trampolinie do powrotu na wyższy poziom. Przekształca niepowodzenia w cenne lekcje. Sprawia, że każde wyzwanie staje się ekscytującą szansą, by udowodnić sobie swoją wartość, rozwinąć nowe umiejętności i stać się osobą, którą masz się stać. Ale klucz tkwi w tym, że to przyjęcie wyzwań musi być szczere. To nie chodzi o udawanie, że nic cię nie rusza, albo o zakładanie maski bohatera. Chodzi o prawdziwe dostrzeżenie wartości, jaka tkwi w trudzie i o to, co można zyskać, pokonując przeciwności. A kiedy zaczniesz patrzeć na wyzwania w ten sposób, gdy przywitasz je jako okazję do rozwoju, odkryjesz, że stajesz się bardziej odporny, elastyczny i pewny siebie. Rozwiniesz sobie siłę, której nie złamią żadne okoliczności zewnętrzne. 6. zdanie, które powinieneś mówić sobie każdego ranka brzmi: jestem zaangażowany w ciągłe doskonalenie. Chodzi tu o postęp. Chodzi o zrozumienie, że sukces to nie cel, lecz podróż. To codzienne poświęcenie się stawaniu się choć odrobinę lepszym. Najbardziej skuteczni ludzie na świecie mają jedną wspólną cechę: nigdy nie przestają się uczyć, nigdy nie przestają się rozwijać i nigdy nie przestają pchać siebie ku nowym wyżynom. Rozumieją, że w świecie, który nieustannie się zmienia, stanie w miejscu oznacza cofanie się. Kiedy zobowiązujesz się do ciągłego doskonalenia, wchodzisz na ścieżkę dożywotniego rozwoju. Mówisz: bez względu na to, jak dobry jestem dziś, jutro mogę być lepszy. Przyznajesz, że zawsze jest przestrzeń do poprawy, że zawsze możesz się czegoś nowego nauczyć, udoskonalić swoje umiejętności lub poszerzyć swoją wiedzę. Ale jest jedno ale. Rozwój nie dzieje się przez przypadek, wymaga świadomego wysiłku. Wymaga gotowości do wyjścia poza strefę komfortu, do próbowania nowych rzeczy i do konfrontacji ze swoimi słabościami. Wymaga dyscypliny, wytrwałości i niezłomnej chęci, aby stać się najlepszą wersją siebie. Jak wcielić to zobowiązanie w życie? Zacznij od małych kroków, codziennie poświęć trochę czasu na naukę, czytaj książki, słuchaj podcastów, bierz udział w kursach online. Szukaj informacji zwrotnej i bądź gotów na nią reagować. Reflektuj nad swoimi doświadczeniami i szukaj lekcji w tym, co robisz. Pamiętaj, rozwój nie polega na porównywaniu się z innymi, lecz na porównywaniu się z tym, kim byłeś wczoraj. Chodzi o konsekwentny postęp, nawet jeśli wydaje się niewielki. Każdy drobny krok do przodu kumuluje się w czasie i zanim się obejrzysz, znajdziesz się dalej niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. 7. i ostatnie zdanie, które powinieneś mówić sobie każdego ranka, brzmi: wybieram, by dziś wywierać pozytywny wpływ. Chodzi tu o poczucie celu. O zrozumienie, że życie nie polega jedynie na osobistym sukcesie, lecz na tym, jaką różnicę możemy zrobić w świecie wokół nas. Prawdziwe spełnienie nie wynika z tego, co otrzymujemy, ale z tego, co dajemy. Z poczucia, że nasze działania, nasze słowa i sama nasza obecność sprawiają, że świat staje się choć trochę lepszy. Kiedy zaczynasz dzień z intencją wywierania pozytywnego wpływu, dostrajasz się do wyższego celu, nadajesz sens swojemu dniu wykraczający poza własne ambicje. Wywieranie wpływu nie musi oznaczać wielkich gestów czy bohaterskich czynów. To może być coś tak prostego jak dobre słowo dla kogoś, kto potrzebuje wsparcia, pomoc współpracownikowi czy szczery uśmiech, który rozjaśni komuś dzień. Może to oznaczać wykonywanie swojej pracy z zaangażowaniem, wiedząc, że Twoje działania mają znaczenie. Może też wyrażać się w tym, jak traktujesz innych, z szacunkiem, życzliwością i pozytywnym nastawieniem, które niesiesz wszędzie, gdzie się pojawiasz. A najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że gdy skupiasz się na dawaniu dobra, ta energia wraca do Ciebie zwielokrotniona. Doświadczysz większej radości, większego spełnienia w pracy i głębszego sensu w relacjach. Intencja, by coś zmienić, może być potężnym motywatorem. Skłania do dawania z siebie więcej, do wytrwałości w trudnych chwilach i do dążenia do doskonałości we wszystkim, co robisz. Gdy uświadomisz sobie, że Twoje działania mają moc pozytywnego wpływu na innych, sięgniesz po głębsze źródło siły i motywacji, wykraczające poza osobisty interes. I to już wszystko. Te 7 prostych, a zarazem potężnych afirmacji może odmienić nie tylko Twój dzień, ale całe Twoje życie. Ale pamiętaj, to nie są po prostu słowa do wyrecytowania. To przekonania, które trzeba poczuć, przyjąć i zacząć nimi żyć. Podsumujmy. Dziś wybieram szczęście. Jestem wdzięczny za wszystko, co mam. Jestem zdolny do wielkich rzeczy. Wybieram skupienie na tym, co mogę kontrolować.
Traktuję wyzwania jako szansę na rozwój. Jestem zaangażowany w ciągłe doskonalenie. Wybieram, by dziś wywierać pozytywny wpływ. Wyobraź sobie, jak mogłoby wyglądać Twoje życie, gdybyś zaczynał każdy dzień od tych właśnie słów. Pomyśl o pozytywnej energii, którą byś w sobie nosił, o odporności, którą byś zbudował, o rozwoju, którego byś doświadczył i o wpływie, jaki mógłbyś mieć na innych. Ale pamiętaj, powiedzenie tych słów raz to za mało. Musisz uczynić z tego nawyk. Afirmacje muszą zakorzenić się głęboko w Twojej podświadomości, a to wymaga powtórzeń, zaangażowania i dyscypliny. Dlatego mam dla Ciebie wyzwanie na kolejne 30 dni. Każdego ranka rozpocznij dzień od tych 7 afirmacji. Powiedz je głośno. Zapisz je. Poczuj ich prawdę w sercu. Obserwuj, jak Twoje życie zaczyna się zmieniać. Sukces zostawia ślady, a jeden z najważniejszych jest taki: ludzie sukcesu zaczynają dzień z intencją. Ustawiają swój sposób myślenia, zanim jeszcze wstaną z łóżka. Przygotowują się na pozytywność, produktywność i sens. I właśnie to zrobi dla Ciebie te 7 afirmacji. Przygotują Cię na sukces, uzbroją w siłę do mierzenia się z wyzwaniami i będą codziennym przypomnieniem o Twoim potencjale, Twoich darach i Twojej zdolności do zmieniania świata. Ale pamiętaj, afirmacje to dopiero początek. Są fundamentem, na którym budujesz swój dzień. To, co zrobisz po ich wypowiedzeniu, jest równie istotne. Twoje działania muszą być zgodne ze słowami. Gdy mówisz: dziś wybieram szczęście, podejmuj w ciągu dnia decyzje, które to szczęście wspierają. Gdy deklarujesz: jestem wdzięczny za wszystko, co mam, poświęć chwilę, by naprawdę docenić swoje błogosławieństwa. Kiedy afirmujesz: jestem zdolny, wyznaczaj ambitne cele i pracuj wytrwale, by je osiągnąć. Gdy mówisz: wybieram skupienie na tym, co mogę kontrolować, kieruj swoją energię ku działaniom, które mają sens, zamiast martwić się o rzeczy poza Twoim wpływem. Kiedy deklarujesz: traktuję wyzwania jako szansę na rozwój, staw czoła trudnościom, szukając w nich lekcji i możliwości poprawy. Gdy mówisz: jestem zaangażowany w ciągłe doskonalenie, aktywnie poszukuj nowych sposobów na naukę i rozwój. A gdy wypowiadasz: wybieram, by dziś wywierać pozytywny wpływ, szukaj okazji, by podnieść innych na duchu i wnosić wartość w ich życie. Te afirmacje to nie zaklęcia. Nie odmienią Twojego życia w jednej chwili, ale zmienią Twój sposób myślenia. A kiedy zmienia się nastawienie, zmieniają się działania. Gdy zmieniają się działania, rodzą się nowe nawyki. A kiedy zmieniają się nawyki, zmienia się życie. Może zapytasz: a co jeśli te afirmacje nie wydają się prawdziwe? Jeśli brzmią sztucznie? Odpowiem: udawaj, aż stanie się to prawdą. Twój umysł nie rozróżnia rzeczywistości od wyobrażeń. Jeśli będziesz systematycznie karmić go pozytywnymi myślami, codziennie potwierdzać swój potencjał i cel, w końcu zacznie przyjmować tę ideę jako prawdę. To jak sadzenie nasion w ogrodzie. Na początku możesz nie widzieć żadnych rezultatów. Ziemia może wydawać się pusta, bez życia. Ale jeśli codziennie podlewasz te nasiona i dbasz o nie, w końcu wykiełkują, urosną i rozkwitną w coś pięknego. Tak samo jest z afirmacjami. Na początku mogą wydawać się niezręczne albo nienaturalne. Może nawet w nie nie wierzysz, ale jeśli będziesz je powtarzać i konsekwentnie wzmacniać, te pozytywne myśli zapuszczą korzenie w Twoim umyśle. Z czasem staną się silniejsze, ukształtują Twój sposób postrzegania świata, aż w końcu staną się Twoim naturalnym sposobem myślenia. Musisz uczynić z tego nawyk. Afirmacje muszą zostać zakorzenione w Twojej podświadomości, a to wymaga powtarzania, zaangażowania i dyscypliny. Dlatego oto moje wyzwanie na kolejne 30 dni. Zaczynaj każdy poranek od tych 7 afirmacji. Mów je na głos. Zapisuj je. Czuj ich prawdę w swoim sercu. Obserwuj, jak Twoje życie zaczyna się zmieniać. Sukces zostawia ślady, a jednym z najważniejszych jest to: ludzie sukcesu zaczynają dzień z intencją. Ustawiają swoje nastawienie, zanim jeszcze wstaną z łóżka. Przygotowują się na pozytywność, produktywność i działanie z celem. Dokładnie to zrobi dla Ciebie te 7 afirmacji. Przygotują Cię na sukces. Wyposażą Cię w siłę do radzenia sobie z wyzwaniami. Przypomną Ci o Twoim potencjale, Twoich darach i Twojej zdolności, aby mieć wpływ. Ale pamiętaj, afirmacje to dopiero początek. To fundament, na którym budujesz swój dzień. To, co zrobisz po ich wypowiedzeniu, jest równie ważne. Twoje działania muszą być zgodne z Twoimi słowami. Dziękuję, że wytrwałeś do końca. Jeśli te słowa coś Tobie poruszyły, daj znać w komentarzu.
Powiedz, które z tych 7 zdań najmocniej do ciebie trafiło? A może już od dziś wprowadzasz je do swojej porannej rutyny? Jeśli chcesz więcej takich inspirujących treści, zasubskrybuj kanał Horyzont Możliwości, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Razem sięgamy dalej.